Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Rynek nieruchomości tonie. Uwaga na to ryzyko. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam i zapraszam także dzisiaj, w piątek o godzinie 20 w kawiarni Agere Kontra w Warszawie na spotkanie poświęcone tym wydarzeniom, które w ostatnim czasie miały miejsce i co to może dać rynkom finansowym i gospodarce. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Rynek nieruchomości tonie. Uwaga na to ryzyko. Rozpoczynamy od wykresu pokazującego, jak w długim terminie zachowują się rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich. No i widzimy tutaj jednoznacznie, że ostatnie 20 lat przyniosło nam co najmniej 15 lat hossy na amerykańskich obligacjach, czyli na spadkach rentowności. Natomiast od 3 lat mamy tutaj wzrost rentowności, czyli bessę na amerykańskich obligacjach i te rynkowe stopy procentowe wyraźnie rosną. Wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych rośnie także ryzyko przeniesienia się wyższego kosztu kapitału na różne inne segmenty gospodarki, na różne inne klasy aktywów. No i właśnie tym tematem będziemy się dzisiaj zajmować, ponieważ wczoraj amerykańskie obligacje 10-letnie w sposób historyczny testowały okolice 5% na rentowności. Widać na wykresie, jaki to jest ważny poziom. Praktycznie od ponad 15 lat nie byliśmy tak wysoko na 5% rentowności. No i to, co się teraz dzieje, może wywołać skutki w amerykańskiej gospodarce, która nie jest przyzwyczajona, ponieważ na przestrzeni co najmniej ostatnich 10 lat stopy procentowe były bardzo niskie, a teraz wzrosły do poziomów, które nie były notowane od globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Więc teraz, kiedy te rynkowe stopy procentowe tak wyraźnie rosną, jest perspektywa nawet kolejnych podwyżek stóp procentowych, ten efekt podwyższania stóp procentowych rozlewa się na amerykańską gospodarkę. No i gdzie teraz jest duże ryzyko? Drodzy Państwo, wczoraj poznaliśmy dane dotyczące amerykańskiego rynku pracy za wrzesień, amerykańskiego rynku nieruchomości za wrzesień i okazało się, że sprzedaż istniejących domów spadła do poziomów, które nie są notowane od 2009 roku, czyli tak niskie wartości sprzedawanych nowych domów nie były notowane od końca kryzysu, który miał miejsce właśnie w latach 2008-2009, czyli rynek nieruchomości tonie. To jest efekt tego podwyższania rynkowych stóp procentowych, podwyższania stopy referencyjnej przez Fed, wzrostu kosztów kredytu hipotecznego i te załamanie na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprzedaż istniejących już domów, widać po prostu jak na dłoni. I w sytuacji, kiedy te rynkowe stopy procentowe będą dalej rosły, więc ta coraz gorsza sytuacja na amerykańskim rynku nieruchomości może mieć miejsce i te pogłębienie złych tendencji może się dodatkowo stać faktem, a pamiętamy, jakie miało to negatywne konsekwencje w latach 2007-2009 dla rynków finansowych, gdzie po prostu rozpoczęła się bardzo mocna bessa. Dlatego też ryzyko, jakie jest teraz w sytuacji dalszych rosnących rynkowych stóp procentowych, dalszego podwyższania stóp procentowych jest naprawdę coraz większe. No i te kłopoty na rynku nieruchomości, o tym, że amerykański rynek nieruchomości tonie, widać to po prostu tutaj jak na dłoni, a dane, przypominam, są najgorsze od 14 lat, dlatego też bądźmy wyczuleni, co się wkrótce będzie dalej działo na amerykańskim rynku nieruchomości. No i to ryzyko może przynieść nam gwałtowne spadki na indeksach giełdowych. Moim zdaniem scenariusze prospadkowe do końca tego roku są zdecydowanie mniej prawdopodobne. Daje im około 20-15% szansy na realizację. Ale znalazłem także ciekawy raport, który pokazuje, że w sytuacji, kiedy doszłoby do spadków, to według teorii fal Elliota kluczowym poziomem będzie poziom 4125. Jeszcze raz przypomnę, ja się z tezą o spadkach nie zgadzam w tym roku.
daje aż 75% prawdopodobieństwa, że będziemy wyżej na koniec tego roku na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce i na całym świecie niż ma to miejsce teraz. Natomiast są też głosy, które bazują na tych czynnikach ryzyka, które mówią, że będzie scenariusz odwrotny, że będą spadki. No i tutaj ci, którzy są zwolennikami teorii fal Elliota, właśnie mają taki punkt widzenia, że indeksy giełdowe mają teraz kluczowe wsparcie w rejonie 4125 i te podwyższanie rynkowych stóp procentowych ma wpływać negatywnie na indeksy giełdowe. No i wczoraj tak właśnie się działo z powodu tego, że amerykańskie rentowności amerykańskich obligacji sięgnęły poziomu 5% na rentowności. Indeks giełdowy wczoraj zanurkował, spadał. I znowu, jak widzimy tutaj na wykresie, testujemy teraz dolną krawędź tego rocznego kanału wzrostowego. No i od wydarzeń w kolejnych godzinach, już naprawdę w kolejnych godzinach będzie zależało to, czy to nastawienie prospadkowe stanie się faktem, czy też nie w skali nieco większej, ponieważ jeżeli popyt się nie pojawi, jeżeli nie dojdzie szybko do nawrotu tendencji wzrostowej, do powrotu w rejon oporu 4400 punktów, to część inwestorów będzie rezygnować z nastawienia na wzrosty, oczekując spadki, oczekując wybicia dołem z tej konsolidacji, oczekując na pogłębienie tendencji spadkowej. Powód: zachowanie amerykańskiego rynku obligacji, zwłaszcza tych amerykańskich 10-latek. Dlatego też, jeżeli rozpatrujemy to, co się ma wydarzyć w Stanach Zjednoczonych, obserwujmy notowania rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli będą one rosły, rośnie w takiej sytuacji prawdopodobieństwo negatywnych scenariuszy na giełdach papierów wartościowych. Ale jeżeli zobaczymy, że rentowności spadają, to wzrośnie wtedy szansa na wzrostowe odbicie, wzrostową korektę, wzrostowy ruch, czy też nawrót do tendencji wzrostowej, czyli do hossy na Wall Street, na indeksach giełdowych. No i zwróćmy uwagę, że co prawda wczoraj bardzo zbliżyliśmy się do poziomu 5% na rentowności, ale dzisiaj od samego początku dnia obserwujemy spadki rentowności. Rentowności oddalają się od psychologicznego poziomu 5%, więc teoretycznie, gdyby ten model miał się sprawdzić, dzisiaj powinniśmy mieć do czynienia w Europie z wyższym otwarciem, z optymistyczną sesją i przede wszystkim tak powinna zachować się także giełda w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też teraz równolegle bardzo mocno obserwujmy ryzyko, które płynie z zachowania amerykańskich obligacji. Przypominam, jeżeli doszłoby do przekonania tego 5% progu, to w takiej sytuacji część inwestorów naprawdę wierzyłaby w to, że kolejna fala wyprzedaży amerykańskich papierów miałaby miejsce i będzie bardzo trudno realizować te scenariusze prowzrostowe na giełdach papierów wartościowych, chociaż muszę wyrazić swoją opinię. Uważam, że to, co się teraz dzieje, pokazuje coraz większą relatywną odporność amerykańskiego rynku akcji na to, co się dzieje na rentownościach amerykańskich obligacji. Rynek lekceważy to wydarzenie, a stare rynkowe powiedzenie mówi, że jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Dlatego też ja cały czas jestem nastawiony na to, że do końca tego roku jest aż 75% prawdopodobieństwa realizacji tych prowzrostowych scenariuszy, a nie prospadkowych. Na kolejnym ciekawym wykresie widzimy, że poziomy ekstremalne, jeżeli chodzi o siłę albo słabość amerykańskiego dolara, wyznaczają także punkty ekstremalne na indeksie Standard & Poor's. Bardzo często tak się zdarza. Wniosek jest taki, że słabość amerykańskiego dolara sprzyja wzrostom indeksów giełdowych, a siła amerykańskiego dolara sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe spadały. Dlatego też, jeżeli równolegle będziemy dzisiaj obserwować euro-dolara, zachowanie euro-dolara, to co się dzieje, to każde wzrosty euro-dolara będą sprzyjały scenariuszom prowzrostowym. Warto być tego świadomym, ale do amerykańskiego dolara jeszcze dojdziemy, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę, że te nawet chwilowe odsunięcie rentowności amerykańskich obligacji od tego progu 5% już powodują optymizm na giełdzie w Azji. Dlatego też może być bardzo duża szansa na to, że otwarcie w Europie będzie wyższe i że ten optymizm także tutaj zagości. Jeżeli jesteśmy przy Azji, to indeks chińskiej giełdy, jak widzimy tutaj, testuje teraz swoją dolną linię takiego już prawie 20-letniego trendu wzrostowego, dlatego też te wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach, mają tak duże znaczenie. Będziemy przywiązywać do tego wykresu dużą wagę.
Dlatego też bądźmy bardzo czujni na to, co się wkrótce będzie działo w Chinach, ponieważ chiński indeks giełdowy ma potencjał ku temu, żeby znowu wygenerować co najmniej średnioterminowy impuls wzrostowy z tych miejsc. Jeżeli indeks DAX dzisiaj nawróci do wzrostów, będziemy się zbliżać raczej do oporów niż do wsparć, to w takiej sytuacji to przełożenie zachowania rentowności amerykańskich obligacji także na Europę będzie niezwykle silne. Z danych makroekonomicznych dzisiaj nie ma zbyt wiele. Będziemy patrzeć, jak zachowuje się inflacja producentów w Niemczech, gdzie pogłębienie tendencji na deflację ma mieć miejsce, czyli deflacja w Niemczech ma przybrać nowe historyczne wartości. Zobaczymy, czy tak faktycznie się dzieje. No i rzeczony już euro-dolar, jak widzimy, wczorajsza sesja i to pomimo wzrostów rentowności, ataku na poziom 5% na amerykańskich dziesiątkach, ten euro-dolar zaczyna testować te ważne swoje opory. I gdyby się okazało, że wkrótce je przebijamy się przez poziom 1,06, 0,650, to powstaje także z technicznego punktu widzenia krótkoterminowa formacja odwrócony RGR zachęcająca do tego, żeby wieścić jeszcze mocniejszy impuls wzrostowy w kierunku poziomu 1,0850, a to w takiej sytuacji oznaczałoby nawrót scenariuszy prowzrostowych, ocieplenie klimatu inwestycyjnego na giełdach, wzrosty przede wszystkim rynków emerging markets, więc jedną wielką szansą na to, żeby giełda papierów wartościowych znowu wróciła do dynamicznej fali wzrostowej jest sytuacja, w której główna para świata przebija te ważne opory, więc jeżeli jesteśmy na warszawskim parkiecie, to równolegle monitorujmy także to, co się dzieje na głównej parze świata. Ryzyko związane z wojną na Bliskim Wschodzie powoduje dalsze wzrosty ceny złota. Wzrost jest bardzo imponujący, ewidentnie już zbliżamy się do psychologicznego poziomu $2000. Natomiast jeżeli chcemy naprawdę zwiększyć jeszcze bardziej ten procent prawdopodobieństwa scenariuszy prowzrostowych, to naprawdę obserwujmy także cenę miedzi, czy ten poziom $8100 jest pokonywany. Moim zdaniem jest to kluczowy teraz opór i dopiero jego pokonanie pozwoli na zwiększenie tego prawdopodobieństwa, więc bądźmy bardzo wyczuleni na te wydarzenia, także na tym rynku. Ropa naftowa wczoraj ewidentnie już podskoczyła, wracając w obręb wcześniejszego 3-miesięcznego kanału wzrostowego, więc jest to także element, który pokazuje dyskontowanie przez rynek tego ryzyka geopolitycznego. Natomiast warto także zwrócić uwagę, jak teraz zaczyna znowu rosnąć Bitcoin, zbliżając się do tego psychologicznego poziomu $30,000, ale moim zdaniem kształt świecy tygodniowej, która teraz powstaje, czyli fakt, że przebijamy przez średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, to są okolice $28,000, faworyzuje i to coraz bardziej scenariusze prowzrostowe, dlatego też warto być bardzo wyczulonym na to, co się na Bitcoinie, na tej najbardziej popularnej kryptowalucie wkrótce wydarzy. I na koniec rynek polskich aktywów. Jeżeli amerykański dolar zacznie rosnąć, to złoty w naturalny sposób będzie się umacniać i będzie presja na to, żeby znowu atakować wsparcie 4,40 na euro złotym. Polskie obligacje będą reagować na to, co się dzieje na amerykańskich, więc jeżeli tam rentowności spadają, więc polskie papiery także mają potencjał ku temu, żeby spadać na rentowności, więc spodziewam się dzisiaj optymistycznej, dobrej sesji na polskich papierach, a WIG20 w sytuacji, kiedy rentowności spadają, euro-dolar rośnie, mając na uwadze to, że dyskontujemy cały czas wynik polskich wyborów, moim zdaniem ma ogromny potencjał ku temu, żeby bardziej, dalej i mocniej znowu ruszyć w górę, broniąc tych scenariuszy prowzrostowych, które w tym tygodniu powstają po przekroczeniu psychologicznego poziomu 2000 punktów. Ja spodziewam się, że właśnie tak będzie i co prawda spodziewam się, że jest 75% szansy na wzrosty na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce daje aż 80-85% prawdopodobieństwa, że taki scenariusz prowzrostowy będzie miał miejsce, a jak widzimy do następnych ważnych oporów mamy grubo ponad 10% potencjału do dalszych wzrostów, dlatego też moim zdaniem jest ogromnie duża szansa na realizację tych prowzrostowych scenariuszy. Rynek nieruchomości tonie, uwaga na to ryzyko, naprawdę warto patrzeć w kolejnych miesiącach, co się dzieje na amerykańskim rynku nieruchomości.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!